Hi, my name is Balakia, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day, I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Witajcie serdecznie, drodzy widzowie. Kolejny live, kolejny tydzień, kolejne spotkanie z Balakią Das. Dzisiejsze spotkanie w życiu jesteś 2 razy dzieckiem i tylko raz dorosłym. Ciekawy, interesujący temat, taki trochę kontrowersyjny tak naprawdę. Ktoś, kto nie wie, o co chodzi, się może zastanawiać. Ale właśnie jak to wygląda z punktu widzenia wedyjskiego. Na ten temat będzie rozmawiał Balakia Das, będzie przedstawiał właśnie punkt widzenia Wed. Sam już siebie przedstawił, jak ci z Was, którzy się łączą do nas, już wiedzą, że Balakia Das jest takim właśnie joginem, który już od ponad 50 lat praktykuje medytację, jogę, stosuje w swoim życiu te nauki wedyjskie, no i również dzieli się nimi. Jeździ po świecie, naucza, przedstawia właśnie wiedzę, filozofię Vedanty. I właśnie co tydzień mamy okazję spotykać się z nim i tak też właśnie mamy w tej chwili taką możliwość. Więc tytuł już przedstawiłem. Balakia Das, za chwilkę sprawdzimy, czy jest. Mam nadzieję, że jest. Zaraz tutaj sprawdzamy. I Balakia Das, please welcome. One, two, three. Can you see us? Yeah, but Okay. Thank you very much, dear Balakia Das, for coming. Namaste, Baba Das. Nice to see you again. With the obeisances come this bouquet of flowers. Please Thank accept. you, Haribo. Thank you very Thank you much so for much. coming. Thank you very Thank much. everybody for coming today. Thank you once again. Dziękuję Wam wszystkim za przybycie. Dziękuję jeszcze raz. We do appreciate your regularity for many of you. And of course, we welcome the newcomers. Doceniamy Wasze regularne pojawianie się, wielu z Was, i tych, którzy przychodzą po raz pierwszy raz. Also, thank you for your greetings and comments on a regular basis. Dziękujemy również za Wasze regularne pozdrowienia i komentarze. So I would like to begin, as always, by offering my respectful obeisances to my spiritual masters, Siddhaswarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. Chciałbym rozpocząć składając swoje wyrazy szacunku moim mistrzom duchowym, Siddhaswarupanandzie Paramahamsie i Srila Bhaktivedancie Swami. So it's time to relax a little bit and then listen to our presentation. So we're going to do our Gauranga breathing meditation. Więc jest teraz czas, aby troszkę się odprężyć przed wysłuchaniem wykładu, więc będzie teraz czas na medytację z Gaurangą. This is using the mantra Gauranga. Użyjemy mantry Gauranga. We will divide it into 4 syllables, Gauranga. Podzielimy ją na 4 sylaby. Gauranga. Now, what is Gauranga? It's a mantra.
Czym jest goranga? To mantra. Mantras are very special. They're transcendental or spiritual sounds. Mantry są bardzo wyjątkowe. Są to transcendentalne, duchowe dźwięki. They come from the spiritual realm into this material realm. Pochodzą z wymiaru duchowego i wstępują do wymiaru materialnego. And they bring with them great power, great spiritual potency. I niosą z sobą wielką moc, wielką duchową moc. So when we come in contact with this transcendental sound, we will receive great spiritual benefit. Więc gdy wchodzimy z tym w kontakt z tym wspaniałym dźwiękiem duchowym, odnosimy wielką korzyść. Now we also use Goranga with a very simple, deep breathing meditation technique. Używamy również gorangi z takim bardzo prostą techniką oddychania głębokiego. First we inhale through the nose, slowly, gently, but deeply. Najpierw wdychamy przez nos, powoli, delikatnie i głęboko. Take the air all the way down to the lower abdomen. I wprowadzamy powietrze bardzo głęboko do samego podbrzusza. As we inhale, silently in the mind chant Go, Ra, Anga. I gdy wdychamy delikatnie w umyśle, intonujemy Go, Ra, Anga. In a very gentle way. W bardzo delikatny sposób. Gradually the body fills with air and then we begin to exhale. Stopniowo ciało wypełnia się powietrzem i następuje wydech. And out loud we chant. I wtedy na głos intonujemy. Go, Ra, Anga. And then we repeat. I wtedy powtarzamy. Inhale Goranga in the mind and exhale Goranga out loud. Wdech goranga w umyśle, wydech goranga na głos. Now, before we begin the meditation, we want to relax. Zanim rozpoczniemy medytację, chcemy się zrelaksować, The odprężyć. face, the neck, the shoulders, the chest. Twarz, szyję, ramiona, klatkę piersiową. To help us do that, we take in a big breath and let it back out through the nose. I aby nam w tym pomóc, weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. Let your anxiety, tension, frustration go away with the breath. Niech twoje napięcia, niepokoje, obawy odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and put the mind on the sound. W trakcie medytacji chcemy uważnie skupić swój umysł na dźwięku, myśleć o dźwięku, Meditate on the sound. medytować nad dźwiękiem. Also, when you've learned the mantra, I suggest you close your eyes. This helps us to relax more deeply and prevents distraction. I gdy nauczycie się już mantry, sugeruję, aby zamknąć oczy. To wspomoże głębszą medytację i zapobieże rozproszeniu. When we finish, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed and feel the effect. Po zakończonej medytacji siedźmy jeszcze chwilę w ciszy z zamkniętymi oczyma. Odczuwajmy jej efekty. All right, so everybody get comfortable. Więc wszyscy zajmijcie wygodne pozycje. And just follow my guidance. I po prostu podążajcie za moimi wskazówkami. Take a big breath, let it out, and relax. Weźcie głęboki wdech, wypuśćcie powietrze i odprężcie się. Now, very slowly, gently and deeply inhale and chant Goranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy goranga w umyśle. Goranga.
Two more times. Jeszcze 2 razy.
Góra. Góra. 2 more times. Jeszcze 2 razy. Góra. Góra. 'Haribol. Haribol. All right, as always, you can see very easy meditation to do, very relaxing and very spiritually purifying. Więc jak widzimy, jak zawsze, jest to bardzo łatwa medytacja, bardzo relaksująca i oczyszczająca duchowo. So it's something you can do every day. Więc jest to coś, co można robić codziennie. When you wake up in the morning or when you go to sleep at night. Gdy budzisz się z rana albo idziesz spać wieczorem, Or anytime, add it to your life. czy też kiedykolwiek, dodajcie to do swojego życia. I know many of you have, and you've made some comments to declare that it really helped you a lot. Wiem, że wielu z Was to zrobiło i stwierdzaliście to w swoich komentarzach, że Wam pomogło bardzo. And yes, it does work. I tak, oczywiście to działa. Okay, so I want you to understand everything I present is based on the teaching of the Vedic scriptures. Abyście zrozumieli, że wszystko, co przedstawiam, jest oparte na naukach wedyjskich. That's the foundation of our knowledge and understanding. To jest podstawa naszej wiedzy i zrozumienia. These ancient scriptures are written down 5,000 years ago. Starożytne pisma zostały spisane 5000 lat temu. However, they have been passed down orally since time immemorable. Jakkolwiek były przekazywane nie od czasów niepamiętnych. They come to us through a line of perfect teachers. I przychodzą do nas w linii doskonałych nauczycieli. This is known as a parampara or a disciplic line. Jest to znane jako parampara, czy też linia sukcesji. So we are in the disciplic line known as the Brahma Sampradaya. My jesteśmy w linii sukcesji nazywanej Brahma Sampradaya. And we feel great fortune to receive our knowledge through this lineage. I czujemy się wielce szczęśliwi, otrzymując wiedzę w tej linii. So it's not my opinion, I'm just passing on this eternal truth. Więc nie jest to po prostu moja opinia. Ja przekazuję tą prawdę, wieczną prawdę. Now, as we begin each week, we'll briefly touch on the truth about our identity. I tak jak co tydzień, lekko dotkniemy tematu naszej tożsamości. Very important to know who you are. Bardzo ważne, aby wiedzieć, kim jesteś. Unfortunately, we don't know that. Na nieszczęście tego nie wiemy. We think we are our material bodies Myślimy, że jesteśmy swymi materialnymi ciałami. with all the labels that are attached to the body. Ze wszystkimi etykietami, które są dołączone do ciała. See, male, female, whatever our nationality is, Polish, American, Caucasian, Negroid, the racial label, our family identity, and so on. Męskie, żeńskie, czy Polak, czy Amerykanin, czy biały, czy
jakiejkolwiek innej rasy, jakieś połączenia rodzinne. But this is part of the illusion of the material world. We're not our material bodies. Ale to jest częścią iluzji materialnego świata. Nie jesteśmy swymi materialnymi ciałami. Scriptures declare it, and the scientists have proven it. Pisma to stwierdzają, a nauka to udowodniła. Now we have another subtle body known as the mental body. Również mamy inne ciało mentalne, This is subtelne where ciało. we find our desires, our emotions, our feelings. I tam znajdziemy nasze pragnienia, emocje, uczucia. And people identify with this body as well. I ludzie również z tym ciałem się identyfikują. I am my desires. Jestem swymi pragnieniami. But it's incorrect. A to nieprawda, nieprawidłowe. So these two bodies are material. However, the Vedas teach us that we are in another category of energy. Te dwa ciała są materialne. Jednak Wedy nauczają nas, że my jesteśmy innej kategorii. We are spiritual energy. Jesteśmy energią duchową. We know from the teachings that spiritual energy is eternal. Z nauk wiemy, że energia duchowa jest wieczna. However, material energy is temporary. Jednak materialna energia jest tymczasowa. Therein lies a big problem. I'm the eternal person in a temporary body. I tutaj leży wielki problem, ponieważ jestem wieczną osobą w tymczasowym ciele. So it results in a big contradiction. Więc w rezultacie tego mamy wielką sprzeczność. The body comes, the body goes, and I don't feel good about that. I'm eternal. I'm not supposed to have to go through this beginning and end situation. Ciała przychodzą, odchodzą, a ja jestem wieczny, więc nie czuję się dobrze z tym, że muszę przechodzić cały czas przez tą niewygodną sytuację. Now, matter is also non-living. Materia również nie jest żywa. There's no life in matter. Nie ma życia w materii. Spirit is life itself. A duch jest sam w sobie życiem. There is no such thing as live matter. There is no such thing as dead spirit. Nie ma czegoś takiego jak żywa materia albo martwy duch. We are the life force in the body. My jesteśmy siłą życia w ciele. And as long as we're present in the body is called alive. I dopóki przebywamy w ciele, ciało nazywane jest żywym. But it's not true. The body's dead. We are alive. Ale to nieprawda. Ciało jest martwe, to my jesteśmy żywi. So when we leave the body at the time of death, the body becomes lifeless, useless, cannot do anything. Więc gdy odchodzimy w momencie śmierci ze swojego ciała, to ciało staje się bezużyteczne. Nic z nim nie można zrobić. So our true identity is spirit soul. Więc naszą prawdziwą tożsamością jest bycie duchową duszą. Spirit meaning we're spiritual in essence, and soul meaning the individual spiritual spark that we eternally are. Duchową oznacza, że jesteśmy w swojej naturze duchowi, a dusza wskazuje na to, że jesteśmy wiecznie indywidualną cząstką duchową. We never become someone else and we never cease to exist. Nigdy nie staniemy się kimś innym i nigdy nie przestajemy istnieć. Now we also learn that we're a part and parcel of the supreme soul. Również dowiadujemy się, że jesteśmy cząstką duszy najwyższej. There is a supreme soul from which we all come. Istnieje dusza najwyższa, od której wszyscy pochodzimy. We're known as the Atma and the supreme soul is the Paramatma. My jesteśmy znani jako Atma, a dusza najwyższa jako Paramatma. So don't forget this throughout this lecture or throughout your life. Więc nie zapomnijcie o tym w trakcie tego wykładu, czy też w trakcie waszego życia. We forget so quickly, so if you attend our programs each week, you'll be reminded. Bardzo szybko o tym zapominamy, więc jeżeli podłączacie się regularnie do naszych programów, zostanie wam to przypomniane.
So there's a saying, twice a baby, once a man. Jest takie powiedzenie, że 2 razy dziecko, a raz dorosły. And that's really true. I to prawda. Not a comforting thought, but a reality. Nie jest to taka myśl przysparzająca, nie jest to wygodna myśl, ale rzeczywistość. See, the body goes through 6 stages. Ciało przechodzi przez 6 stadiów. It comes into being, Powstaje, it grows, wzrasta, it remains for some time, przez jakiś czas pozostaje w tym it stanie, produces some byproducts, produkuje jakieś produkty uboczne, wytwarza, it dwindles, więdnie and then vanishes. i znika. That's reality. You can't change that. I taka jest rzeczywistość i tego zmienić się nie da. And all of us are in one of those stages. I każdy z nas przebywa w jakimś jednym z tych 6 stadiów. For myself, I'm in the dwindling stage. Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem w tym stanie więdnięcia. And then vanish. The body will vanish. A później zostaje zniszczone, ciało znika. We don't like to think about that, but it's true how it is. Nie lubimy myśleć na ten temat, no ale taka jest prawda, tak to właśnie się dzieje. But no matter what stage we're in, the next stage will follow. I bez względu na to, w jakim stadium byśmy się nie znajdowali, nastąpi następne stadium. But remember, we're eternal spirit souls. Ale pamiętajcie, że my jesteśmy wiecznymi duszami. All of this is taking place, but we don't change. Wszystko to, co opisaliśmy, ma miejsce, ale my nie zmieniamy się. In the Vedas, it describes the soul in many ways, and one of those ways is it is changeless. Wedy opisują duszę na wiele sposobów, a jeden z tych sposobów to to, że jest niezmienna. The soul does not change, Dusza się nie zmienia, but the body is changing all the time. ale ciała zmieniają się cały czas. And that's why sometimes these changes of the body seem so wrong. Like, why does it have to be like that? Dlatego czasem te zmiany wydają się takie całkowicie nieprawidłowe, że dlaczego tak to się dzieje. See? So really, in subtle ways and sometimes in not subtle ways, we can experience our true spiritual identity. Więc czasem w takie subtelne, na subtelne sposoby, czasem mniej subtelne, możemy doświadczyć swojej prawdziwej tożsamości. Once we hear these truths, we can reflect on this truth and often see or experience in our life, yes, this is true. Możemy słyszeć te nauki i pomyśleć o tym, przyjrzeć się, jak to wygląda w naszym życiu i stwierdzić, tak, to prawda. See, the old man never feels old. Stary człowiek nigdy nie czuje się stary. But if he's identifying with the body, he does, oh, I am old. I do feel old. Ale gdy utożsamia się z ciałem, to wtedy mówi, o, czuję się stary, jestem stary. But on another level, he feels, I'm the same person I've always been. I just can't do what I used to do. Ale na innym poziomie czuje się wciąż tą samą osobą, którą był. Po prostu But nie I jest w like stanie to. robić tych rzeczy, których wcześniej robił, ale chciałby je robić. So this title, Twice a Baby, Once a Man, is referring to the body, of course. Więc ten tytuł, w którym jest mowa, że w życiu jesteśmy 2 razy dzieckiem, a raz ciałem, odnosi się oczywiście do ciała. So let's look at Teraz dorosły. this saying. It's an old saying. Przyjrzyjmy się temu. To jest takie stare powiedzenie. So we began as a baby, right, in this body. Rozpoczynamy więc jako dziecko w tym ciele. Now, what is it about the baby? We understand. Number one, it's pretty much helpless. Jeżeli chodzi o dzieci, no to jak to wygląda? Po pierwsze jest beznadziejny,
Can't beznadziejne. walk. Can't take care of itself. Samo nie potrafi chodzić, nie potrafi się zatroszczyć o siebie. Has to wear diapers. Musi nosić pieluchy. Very difficult to communicate. Ma trudności w komunikacji. Very dependent. Jest bardzo zależny. See, that's a baby. I to jest dziecko. And yeah, we've all been there. I wszyscy tam byliśmy. Znamy But to. then the body goes through the growth stage. Później ciało przechodzi przez te stadium wzrostu. And more we grow up and we get more able to take care of ourselves. We're more in control of things. Wzrastamy bardziej, jesteśmy w stanie zatroszczyć się o siebie, kontrolujemy rzeczy. And then we reach a stage of, adolescence and adulthood. The body's developed, the organs are developed, etc. And we feel, oh, now I'm a man or a woman. We're just using man because that's the saying. I dochodzimy do takiego stadium dorosłego. Ciało się rozwinęło, dorosło, wszystkie organy już dorosły. I wtedy czuję, że już jestem człowiekiem. Oczywiście w tym powiedzeniu chodzi o, że mężczyzna, tak po angielsku w zasadzie się mówi, że to jest man, to jest mężczyzna. Ale może być kobieta, mężczyzna. Just a side point, I just recently read that you grow up, you're 18, 19, 20 years old, and you feel like, yeah, I'm a man, do what I want, I can take care of myself, I don't need help, and so on. I'm going to do whatever I want to do. To jest taki poboczny punkt, ale przeczytałem o tym niedawno, że gdy osiąga się tam wiek 18, 19 czy 20 lat, to wtedy czuje się, o tak, jestem już teraz dorosłą osobą, jestem człowiekiem, sam zrobię coś tam, cokolwiek by to nie było. And on TikTok, that's this very, very popular social platform now. I na TikToku jest to taka bardzo popularna medium społecznościowe. Some crazy things take place. Jakieś szalone rzeczy tam się dzieją. So recently there's been this idea of cooking chicken in NyQuil, which is, a crazy drug to help you sleep, I think. Anyway, it's some over-the-counter drug. Cooking in this mixture? NyQuil. Yeah, but cooking the chicken in it? Yeah, that's a new thing on TikTok. They say, cook chicken in NyQuil and then eat it. I see. Że to jest taka nowa rzecz na tym TikToku, że chodzi o ugotowanie kurczaka w jakimś, nie znam tej substancji, ale to jakiś narkotyk jest, czy jakiś środek nasenny. Ugotuj i potem to zjedz. And so, of course, the young people, some may do it, and some have been hospitalized, some have died. I oczywiście młodzi ludzie to robią. Niektórzy musieli skorzystać z pomocy medycznej do szpitala, inni niektórzy umarli. And so this article was explaining that if you look at who's doing this, it's these 18, 19, 20-year-old or younger kids, and that shows a lack of intelligence. I to, co ten artykuł pokazywał, to, że robili to 18-19-latkowie, czy też 20-latkowie, czy młodsze osoby i wskazywało to na brak inteligencji. And that the front part of the brain, which is where the intelligence is located, is not developed until you're like 23, 24, etc. So they've got all these abilities, but they don't have any intelligence. It's not developed yet. Ta część przednia mózgu jeszcze nie jest rozwinięta. Dopiero się rozwija w wieku 23 i więcej lat. I dlatego ten ktoś po prostu robi różne rzeczy, ale jeszcze nie ma rozwiniętej inteligencji.
So they do all these stupid things. Dlatego robią te wszystkie głupie rzeczy. See, people with intelligence, they wouldn't do that, but they don't have that developed yet. Ludzie posiadający inteligencję takich rzeczy by nie zrobili, ale oni jeszcze nie rozwinęli tego. Kind of a side note, I thought that was very interesting to explain why so many crazy things are done in our youth. Taki poboczny temat, ale myślę, że to ciekawe jest, dlaczego w takim młodym wieku ludzie robią tak strasznie głupie rzeczy, szalone. But anyway, so we start as a baby, then we grow up, and down the road we do develop, physically. Our brain gets fully developed. We have some intelligence, etc. Więc jesteśmy dzieckiem, potem rozwijamy się, dorastamy, nasze ciało się rozwija, dorasta, nasz mózg w pełni jest rozwinięty, mamy jakąś inteligencję i tak dalej. And then we do whatever we do in life, produce some byproducts, whatever we do. I robimy cokolwiek tam nie robimy, produkujemy jakieś But then what? Things start to dwindle. Jakieś efekty uboczne powstają od nas i zaczynamy więdnąć. And gradually you become more and more as you were when you started. I stopniowo stajesz się coraz bardziej podobny do tego, jak zaczynałeś. The man becomes more and more again the baby. Człowiek staje się stopniowo bardziej i bardziej dzieckiem, niemowlakiem. Become more and more dependent on others to take care of us, can't take care of ourselves. Bardziej i bardziej stajemy się zależni od innych, sami nie potrafimy o siebie się zatroszczyć. They have baby diapers and they have adult diapers. Mają pieluchy dla dzieci i pieluchy dla dorosłych. So we'll start wearing diapers again. Więc zaczynamy znowu nosić pieluchy. See, it's baby stage the second time. Jest to stadium dziecięce, niemowlęce, drugi raz. See, teeth fall out, the baby doesn't have teeth. We don't have teeth. Zęby wypadają, dziecko nie ma zębów, my również. Elderly people often have to eat baby food. Starsi ludzie często muszą jeść jedzenie dla dzieci. Or food that's suitable for babies. Albo jedzenie, które jest odpowiednie dla dzieci. On and on it goes. I tak dalej, i tak dalej. That's very demoralizing, of course, Bardzo, for the man who's now become again a baby. no oczywiście jest to takie bardzo przygnębiające. Oczywiście dla tego mężczyzny, który znowu staje się dzieckiem, czy dla tego człowieka, który znowu staje się dzieckiem. Still trying to be independent, still trying to take care of ourselves. I don't need your help, but we do. Wciąż chcemy być niezależni, czujemy, że nie potrzebuje twojej pomocy i tak dalej, ale jednak potrzebujemy. And then after that stage of baby life number 2, we vanish. I po tym stadium bycia dzieckiem ponownie znikamy. We don't like to talk about these things very much. It's not, a pleasant subject. But what we try to do is present the true picture. Nie lubimy rozmawiać na te tematy, bo to niezbyt przyjemne jest, ale to, co my robimy, to próbujemy przedstawiać prawdziwy obraz. So, if we use this life between babyhood number 1 and babyhood number 2 to cultivate not only our material situation, but our spiritual situation. Jeżeli w tym przedziale pomiędzy byciem dzieckiem numer 1, a potem dzieckiem numer 2 rozwijamy nie tylko swoją materialną sytuację, ale również duchową. Follow a spiritual lifestyle, develop spiritual habits. Podążamy duchowym stylem życia, rozwijamy duchowe nawyki. You see, let our minds be molded around spiritual growth, spiritual thought, spiritual participation.
Pozwalamy, aby nasze umysły były ukształtowane wokół duchowych myśli, duchowych aktywności, uczestnictwa duchowego. which means cultivating a relationship with our real Father. Co oznacza kultywowanie naszego związku z prawdziwym Ojcem. See, the baby has a strong connection with the mother and the father by design. Widzicie, dziecko ma bardzo silny związek ze swoim ojcem i matką. Jest tak to zaprojektowane. And they're dependent on the mother and the father. I dziecko zależy od matki i ojca. So when we enter babyhood number 2, mother and father from our biological mother and father from birth, they've gone. They've already vanished. I gdy wchodzimy w te stadium bycia dzieckiem, drugie stadium bycia dzieckiem, to nasza biologiczna matka i ojciec, oni już odeszli. But our eternal Father, if we've cultivated that relationship, is with us always. Ale nasz wieczny Ojciec, jeżeli kultywowaliśmy ten związek, jest z nami cały czas. And even though our body might be incapable of taking care of itself and doing the things that we used to do and so on, we can have that strong spiritual protection with the Supreme Lord. I pomimo tego, że nasze ciała są teraz na etapie takim, że już nie są w stanie zrobić tych rzeczy, które były w stanie zrobić wcześniej, to posiadamy teraz taki silny ten związek. But we don't want to wait for that to happen at the end. Throughout our life, we should be cultivating this relationship. Ale nie chcemy odkładać tego na później, tylko przez całe życie powinniśmy kultywować ten związek. See, accepting and understanding this knowledge. Akceptować i rozumieć tą wiedzę. Understanding I'm a spirit soul, I'm eternal. My body is going through all these stages. I'm not. Zrozumieć, że moje ciała przechodzą przez te stadia, są tymczasowe, ale ja nie. And when our body lets us down, we will still have our full spiritual health, our connection, our strength, and our determination. I gdy nasze ciała nas zawiodą, to my wciąż będziemy mieli tą duchową, prawdziwą siłę, determinację, relację, związek And our happiness. i szczęście wynikające z tego. You see, because I'm spirit soul, and spiritual fulfillment, spiritual strength, spiritual happiness is my real life. Ponieważ ja jestem duszą i duchowe szczęście, wypełnienie, satysfakcja i życie jest tak naprawdę moim prawdziwym życiem. So while we're a man, we should make the best use of that. Więc podczas gdy jesteśmy człowiekiem, takim dojrzałym człowiekiem, powinniśmy najlepiej z tego skorzystać, wykorzystać to. Don't wait till we're in this helpless position and then think, oh, but I'll do it then. Nie czekajmy do tej beznadziejnej sytuacji i myśląc, że wtedy się tym zajmę. That's a bad idea. To nie jest dobry pomysł. See, now is the time. To teraz jest czas na to. There's a very powerful verse in the Srimad Bhagavatam which says, now is the time to inquire about the absolute truth. Jest takie mocne stwierdzenie, jeden z wersetów Śrimad Bhagavatam, który mówi, że to teraz jest czas na to, aby dociekać prawdy absolutnej. Now cultivate this knowledge, cultivate this relationship, because at the end we may not be capable at all. Teraz kultywuj tą wiedzę, ten związek, ponieważ później, na koniec, możemy w ogóle nie być w stanie tego zrobić. See, more and more now, when people are in their elderly years, they're plagued with Alzheimer's disease, dementia. It's really on the increase. I że w obecnych czasach dzieje się tak, że ludzie wchodzą w ten wiek starości, coraz więcej jest tych chorób
wzrost jest chorób Alzheimera, czy demencji i tak dalej. In the advanced stages, you see, can't even recognize your wife or your children. You don't have any idea where you are, etc. W zaawansowanych stadiach nie jesteś w stanie rozpoznać nawet własnej żony, dzieci, nie wiesz, gdzie się znajdujesz i tak dalej. So it's too late. Więc jest za późno. Now is the time. Teraz jest czas na to. And then when you come into babyhood number 2, you're fine. I wtedy That's understood. It's going to happen. And when it does happen, you're spiritually situated. i gdy dochodzi do tego drugiego stadium bycia dzieckiem, to wtedy jesteś przygotowany na to. Wiedziałeś, że to nadejdzie i w tej chwili jesteś usytuowany prawidłowo, duchowo. The body vanishes, you do not. Ciało zostaje zniszczone, ale nie ty. And if you have prepared properly, you will be transferred out of this material world and return to the spiritual world. Jeżeli prawidłowo się przygotowywałeś, to zostaniesz przeniesiony z tego materialnego świata do świata duchowego. That's the goal. That's perfection. Taki jest cel i to jest doskonałość. So it's quite urgent, really, Tak naprawdę jest to pilna sprawa, because we don't live very long. ponieważ nie żyjemy zbyt długo. Even if we live in this body long enough to reach that dwindling and vanishing stage, that comes up very quickly. Nawet jeżeli tak długo żyjemy w tych ciałach, że dochodzimy do tego wieku więdnięcia i ostatecznie, że to ciało zaczyna znikać, to coraz rzadsza sprawa jest. So this declaration of the Srimad Bhagavatam is very relevant to us. Więc to stwierdzenie ze Śrimad Bhagavatam ma wielkie znaczenie dla nas. Now is the time to inquire about the absolute truth. Teraz jest czas na to, aby dociekać prawdy absolutnej. So it all begins with inquiry, questioning, trying to understand. Wszystko rozpoczyna się od dociekań, zadawania pytań, próby zrozumienia. And if that's our desire, then that desire will be fulfilled. Jeżeli takie mamy pragnienie, to to pragnienie zostanie wypełnione. So that's the idea behind this saying from the Vedic point of view. Więc o to tutaj chodzi, co się kryje jakby za tym tematem z punktu widzenia wedyjskiego. It's much more than just looking at this material reality. It's actually understanding the spiritual sameness, oneness, unchangeable condition of the soul. Nie chodzi tylko o przyjrzenie się temu stanowi, czy jakby tych stadiów i tak dalej, ale chodzi tutaj w tym o to również o to, że jest to duchowa taka jedność, stabilność, niezmienność. And what to do with this human form of life when we have the opportunity. I co robić z ludzką formą życia, gdy mamy taką możliwość. Okay, so that's our ideas for the day. Więc to są tematy na dzisiaj. Think about it. Pomyślcie o tym. See, we're always encouraging people to think about these truths. Zawsze zachęcamy ludzi, aby przemyśleli te rzeczy. Don't just hear it and let it pass by. No, think about it, contemplate it. Nie po prostu, że usłyszałam i to gdzieś tam przeleciało. Nie, pomyśl o tym. Kontempluj to. Okay, so we'll end as always with our Sankirtan, the singing of the mantras which make all of this come into clear focus. I zrobimy to, co zawsze. Będziemy intonowali mantry, które powodują, że całe te tematy stają się w takim wyraźnym punkcie, wyraźnie widać je. It's like looking through a camera and everything's blurry. You can't really make out what it is until it's in focus. Then it's very clear. To jak patrzenie przez fotokamerę. Gdy
patrzysz przez ten obiektyw i wszystko jest takie rozmazane i obracasz ten obiektyw i nagle wszystko staje się takie klarowne. Okay, so our mantra is, as you know, Gauranga Haribol. Nasza mantra, jak wiecie, to Gauranga Haribol. Gauranga Haribol. Gauranga Haribol. Gauranga Haribol. Gauranga Haribol. Gauranga Haribol.
Haribo, Goranga. Goranga Haribo, that's a very good way to prepare for babyhood number 2. Goranga Haribol to bardzo dobry sposób na przygotowanie się przed dzieciństwem numer 2. If we stay in the body long enough, that's on the other end. Jeżeli będziemy wystarczająco długo przebywać w tym ciele, no to właśnie się wydarzy. All right, everyone. Thank you very much for being with us. Dziękuję Wam bardzo za bycie z nami. And do leave your comments. We like that. Zostawcie swoje komentarze, podoba nam się to. And also share the link I podzielcie się tym linkiem. so you can help others. Możecie pomóc innym. Babadas, thank you for translating. Babadas, dziękuję za tłumaczenie. I thank Madhavadasi for organizing. Madhavyadas, dziękujemy za zorganizowanie. And we thank all the help we receive on this end. I dziękujemy za całą pomoc, którą otrzymaliśmy po naszej stronie. So we'll see you guys next time. Więc widzimy się następnym razem. Until then, chant the holy names. I do wtedy intonujcie święte imiona. Goranga Haribo. Goranga Haribol. All right, namaste. Thank you. Thank you very much, dear Balakiadas, obeisances, and thanks to Namaste, you. Babadas Haribo. Namaste. Thank you very much. Witajcie wszyscy ponownie. Bardzo dziękuję Wam za to, że wzięliście udział w naszym spotkaniu. Bardzo proszę, koniecznie przekazujcie linki, przekazujcie jakby informacje na temat tych spotkań innym, żeby jak najwięcej ludzi mogło sobie słuchać, czytać tej wiedzy w dźwiękach mantr. Na pewno, tak jak Wy odczuwacie, że jest to takie kojące, uspokajające, to tak też może być dla innych. Każdy z nas kiedyś zetknął się z tą wiedzą i ci z nas, których dotknęła, to wiemy, jak to się zaczęło, że ktoś po prostu nam powiedział coś na ten temat albo przekazał nam w jakiś sposób informacje dotyczące tych tematów i to uznaliśmy, że to naprawdę bardzo cenne dla nas, więc sami wiecie, jak to działa. Po prostu nie dyskryminujmy i nie wybierajmy tych ludzi, po prostu przekazujmy to jak największej ilości, a już sobie każdy sam zdecyduje, czy to dla niego wartościowe, czy nie. Każdy z nas ma taki wybór. Dla tych osób, którym odpowiada, to podoba się i chcą zgłębiać, kultywować przed swoją starością dzieciakiem numer 2, chcą przygotowywać się do tego, zgłębiać tą wiedzę i praktykować różnego rodzaju praktyki duchowe, czy zmienić swój styl życia na taki bardziej duchowy styl życia, to zachęcamy do tego, abyście brali udział w naszych programach, które organizujemy online. Jest ich naprawdę bardzo wiele, wszystkich tematów dotyczących, więc odsyłamy tam. Słuchajcie, podłączajcie się, w szczególności pod regularne medytacje online. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego zaproszenia i będziecie robili taki duchowy wzrost. Do tego zachęcamy. Także tyle z mojej strony, z naszej strony, tutaj jeżeli chodzi o to spotkanie, a następne spotkanie z Polakiem Razy już za tydzień i Janusz oczywiście przedstawia reklamę następnego spotkania. I wtedy się widzimy ponownie, przynajmniej ze mną i z Balakiem. Więc wszystkiego dobrego, drodzy przyjaciele. Namaste i Haribo.